Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji małego, niedrogiego, mobilnego radia FM w cenie poniżej 100 zł. Jest to najnowszy radioodbiornik marki Technisat model Classic 110. Radio wyposażone w podwójny system zasilania, czyli zasilanie bateryjne oraz zasilanie za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Jeżeli chodzi o jakieś informacje techniczne na temat tego radioodbiornika, to ma ono tutaj wyjście słuchawkowe, ma też antenę teleskopową budowaną, jak pewno zauważyliście, jest też wyświetlacz LCD. No i jest to radio, które pracuje w pełnym zakresie FM, czyli od 87,5 do 108 MHz. Jeżeli natomiast chodzi o wymiary tego radyjka, to jest to 18 razy 9,5 razy 3,8 cm, waży zaledwie 256 gram. Plus oczywiście baterie, które będziecie musieli sobie do tego radia dokupić, jeżeli będziecie chcieli zasilać go bateryjnie. Jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to jak widzicie, oprócz radia, zasilacza i instrukcji obsługi, to jest wszystko. Dlatego też od razu przejdźmy sobie do budowy i wykonania samego radia. Jak widzicie, obudowa w kolorze czarnym. Jest to matowe tworzywo, tutaj praktycznie nie palcujące się, to jest na pewno na plus. Na froncie wyświetlacz, mamy tutaj 8 przycisków sterujących do obsługi tego radia. Oczywiście pojedynczy głośnik o mocy 1 W. Na prawej krawędzi, jak widzicie, jest pokrętło do regulacji siły dźwięku, wyjście słuchawkowe oraz wejście zasilania 5V 500 mAh. Przeciwległa krawędź jest pusta, podobnie jak tutaj od spodu. Są tutaj takie nóżki, ale one nie są podgumowane, tylko z tworzywa sztucznego. Od góry mamy też pustą krawędź, no i teraz tylny panel. Na tylnym panelu antena teleskopowa, którą oczywiście możemy sobie rozsunąć, tak żeby uzyskać jak najlepszy odbiór kanałów radiowych. Poniżej mamy miejsce właśnie na baterię. Jak widzicie, do tego radia musimy dokupić 4 baterie typu 2A, czyli te klasyczne paluszki, i w ten sposób możemy go zasilać, dzięki czemu radio oczywiście jest radiem mobilnym, radiem przenośnym. Natomiast jeżeli korzystacie z niego w biurze, w domu, no to oczywiście podłączymy sobie do niego ten zasilacz. Jak widzicie, dość długi przewód zasilający. Jego długość po tutaj rozłożeniu to jest około 100 cm. No i teraz może przejdźmy sobie już do funkcji i działania tego radia. Ok, to teraz sobie podłączymy zasilanie do naszego radia. No i zobaczcie, od razu na wyświetlaczu pojawiła nam się godzina. Radio teraz jest w trybie czuwania. No i pierwsze, co musimy zrobić, to ustawić sobie właśnie zegar, ponieważ ten czas nie jest pobierany automatycznie. Jak to zrobić? Przytrzymujemy przycisk Time. Następnie wybieramy, czy chcemy zegar 12 czy też 24 godzinny. Przyciskamy kolejny raz Time. Ustawiamy sobie godzinę aktualną. Niech to będzie godzina 7. Znowu przycisk Time. Przechodzimy do minut. Ustawiamy minuty. Zatwierdzamy. I tak naprawdę zegar już jest ustawiony. Teraz możemy przejść do uruchomienia naszego radia, czyli przycisk Power, i jak widzicie, od razu radio nam się uruchamia na stacjach radiowych w paśmie FM. Teraz należy tylko wyszukać stacje radiowe. Do tego służy przycisk Scan. Przytrzymujemy go tutaj nieco dłużej i jak widzicie, stacje nam się wyszukują i każda stacja zapisuje nam się pod tutaj danym programem. Radio może zapisać 30 stacji radiowych, czyli możemy sobie takie 30 stacji zaprogramować i następnie po prostu pomiędzy tymi stacjami się przełączać. Po wyszukaniu stacji, zobaczcie, możemy już słuchać radia. Zmiana stacji przyciskami M+, M-. Nigdy niczym innym nie byłem. Małżonek był podobny do mnie, to się zdarza. Zadymiony, a To jest jednocześnie głośność maksymalna. Tutaj możemy oczywiście ją sterować za pomocą tego potencjometru. Na wyświetlaczu zmienia nam się aktualna godzina z częstotliwością stacji radiowej. Oczywiście radio nie ma RDS-u, więc mamy tylko informacje na temat częstotliwości danej stacji radiowej.
do 500 osób spokojnie. Osób, które były zainteresowane mokradłami, są zainteresowane. Oczywiście możemy sobie też ręcznie tutaj wyszukiwać stację, czyli tutaj dajemy sobie plus, najbliższa stacja zostanie wyszukana i jeżeli nam ta stacja odpowiada, to możemy ją sobie zapisać ręcznie na liście stacji radiowych. Przytrzymujemy tutaj przycisk time nieco dłużej, wybieramy sobie, na którym kanale ma ta stacja nam się zapisać. Zauważcie, że od 1 do 30 są dostępne kanały. Zapisujemy i w tym momencie ta stacja jest zapisana na kanale 30. Oczywiście nie mamy tutaj listy stacji radiowych, nie możemy podglądać ich nazw. Musimy po prostu pamiętać, na jakim kanale, na jakim numerku zapisaliśmy daną stację. Oprócz tej funkcji zegarka i radia mamy też funkcję budzika w tym radiu, czyli znowu musimy wyłączyć nasze radio, czyli przejść do trybu czuwania, a następnie możemy sobie brać alarmy. Mamy dwa alarmy do wyboru, możemy dwa takie alarmy równocześnie sobie ustawić. Przytrzymujemy na przykład przycisk alarmu pierwszego i zobaczcie, ustawiamy sobie tutaj godzinę, minutę tego alarmu i też trzyma nam się alarm uruchomić na stacji radiowej, czy ma być to taki sygnał dźwiękowy, tak zwany buzzer. Tak więc to wszystko możecie sobie łatwo zaprogramować. Identycznie to wygląda dla drugiego alarmu. Również ustawiamy sobie tutaj godzinę alarmu, minutę alarmu, który ma się uruchomić. No i również czy ma być to alarm dźwiękowy, czy na przykład ma nam się uruchomić radio na wybranej stacji radiowej, czyli tej ostatniej, którą słuchaliśmy. Budziki mają też funkcję dżemki, czyli jeżeli taki budzik nam się uruchomi, to mamy tutaj przycisk dżemki, po przyciśnięciu którego alarm zostanie zatrzymany i wznowiony po 7 minutach. Radio ma też funkcję usypiania automatycznego, czyli jeżeli podczas słuchania stacji radiowej przytrzymacie tutaj ten przycisk pierwszy, to jak widzicie możecie sobie ustawić czas usypiania. Maksymalny czas to jest 90 minut, minimalny 15 minut, no bo oczywiście możemy tę funkcję usypiania wyłączyć. I to są wszystkie funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone. Jeżeli chodzi o jego plusy i minusy, no to oczywiście jeżeli chodzi o plusy, to przede wszystkim mała konstrukcja, bardzo mobilna, zasilanie zarówno z baterii, jak też z zasilacza, całkiem niezły odbiór stacji radiowych właśnie w tym paśmie FM za pomocą tej anteny teleskopowej. Dodatkowym atutem oczywiście są budziki i funkcja automatycznego wyłączenia radioodbiornika po określonym czasie. Jeżeli chodzi o jakieś słabsze strony tego radioodbiornika, no to można tutaj zwrócić uwagę na pojedynczy 1W głośnik. Tutaj mógł być on nieco mocniejszy. No i brakuje mi tutaj nieco tych nazw kanałów radiowych zapisanych na liście kanałów, co powoduje, że oczywiście musimy pamiętać, na którym kanale jaką stację radiową zapisaliśmy. Ogólnie myślę, że w cenie 89 zł bardzo ciekawe, mobilne radyjko, które bardzo łatwo możecie wszędzie ze sobą zabrać. Tyle z mojej strony. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!